Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, który nie jest odcinkiem vlogu o budowie komputera chłodzonego cieczą. Pomyślałem sobie, że do komputera, którego buduję, będę potrzebował jeszcze parę innych sprzętów, które mógłbym Wam pokazać i coś o nich opowiedzieć. Ta seria będzie miała prawdopodobnie kilka odcinków, wszystko uzależnione będzie od tego, co będzie Wam się dało pokazać. Dzisiaj w pierwszym odcinku chciałbym pokazać Wam klawiaturę customową. Temat to dla mnie zupełnie obcy, ponieważ zazwyczaj kupowałem gotową klawiaturę i nie miałem zupełnie pojęcia o tym, że klawiaturę można sobie samemu złożyć. A że o takiej klawiaturze mówimy, że jest customowa, myślę, że ten temat idealnie pasuje do mojego cyklu vlogów. Postaram się opowiedzieć Wam o mojej przygodzie z klawiaturą customową. Pokażę Wam przełączniki, ich smarowanie i mocowanie. Pokażę Wam wszystko to, czego się nauczyłem. Na końcu mam nadzieję, że pokażę Wam gotową i działającą klawiaturę, która będzie moją ulubioną klawiaturą. Chciałbym, aby mój film przekonał Was trochę do rozpoczęcia własnej przygody z budowaniem klawiatury customowej, która sprosta Waszym wymaganiom. Tydzień temu nabyłem szkielet klawiatury customowej firmy Keychron, model Q6 Pro Silver Grey z pokrętłem. Oczywiście wcześniej czytałem, sprawdzałem, bo musiałem sam ocenić, jaką klawiaturę potrzebuję. Jako że trochę bawię się grafiką i ogólnie zawsze klawiatury, które posiadałem, były klawiaturami 100%, nie zaryzykowałem i nie zakupiłem klawiatury 96% lub 75%. Jak widzicie na filmie, klawiatura czy szkielet klawiatury posiada w opakowaniu przewód USB-C, który posiada przejściówkę do USB-A, jeśli nasz komputer nie posiada złącza USB-C. W opakowaniu klawiatury mamy także switch puller, czyli przyrząd do bezpiecznego usuwania przełączników z klawiatury, klucz impulsowy i wkrętak Phillips, czyli potocznie zwany wkrętak krzyżak. Teraz widzicie keycap puller, czyli przyrząd do wyciągania klawiszy klawiatury. Zatem wracając do wyboru klawiatury, zakupiłem szkielet klawiatury 100%. Jest to klawiatura, która posiada klawiaturę numeryczną, a rozmieszczenie przycisków jest takie jak w standardowych klawiaturach komputerów stacjonarnych. Teraz na filmie widzicie dodatki, które są dołączone do tej klawiatury. Są to dodatkowe gumowe stopki klawiatury oraz śruby montażowe. Klawiatura, którą zaraz zobaczycie, jest klawiaturą z układem przycisków ANSI, czyli z prostokątnym, mówiąc inaczej, podłużnym przyciskiem Enter oraz symetrycznymi klawiszami Shift. Obudowa klawiatury wykonana jest z aluminium, jej waga to 2 kg 200 g. Jest to ciężka klawiatura, a jej waga na pewno jeszcze wzrośnie. Mamy tutaj standard hot swap, czyli możemy montować do tej klawiatury różne przełączniki i montujemy je tutaj na wcisk, nie potrzebując rozkręcać żadnych śrub. Klawiatura posiada podświetlenie RGB i to podświetlenie usytuowane jest na południe względem usytuowania przełącznika. Jest to klawiatura bezprzewodowa, ale możemy jej używać także za pomocą przewodu, który już widzieliście, czyli USB-C lub USB-A. Klawiatura przeznaczona jest zarówno do komputerów typu PC, jak i Macintosh. Jak widzicie na filmie, szkielet klawiatury posiada także gałkę, za pomocą której możemy regulować np. dźwięk, lecz prawdopodobnie funkcję tego przycisku, jak i innych będziemy mogli zaprogramować, ponieważ klawiatura posiada oprogramowanie QMK i VIA, za pomocą których możemy przeprogramować wszystkie przyciski, a gałkę możemy używać np. w grafice jako powiększenie. Stopki klawiatury wykonane są z gumowych naklejek i jak widzieliście, klawiatura nie posiada regulowanych stopek, a jej profil jest tak zaprojektowany, aby był ergonomiczny podczas jej używania. Tak wygląda właśnie profil tej klawiatury. Zobaczymy, czy po jej złożeniu nie będę musiał zakupić podkładki pod nadgarstki. Teraz przechodzimy do sekcji osprzętu, który musiałem zakupić, aby poprawnie złożyć klawiaturę customową. Na filmie widzicie zespół przełączników firmy Gateron model Baby Kangaroo. Jest to przełącznik Tactile, który posiada wyczuwalny punkt aktywacji przełącznika. Nie jest to bardzo głośny przełącznik, jak na przykład typ kliki. Do klawiatury customowej do szkieletu potrzebujemy przełączniki. Tutaj sprawa według mnie jest bardzo trudna, ponieważ przełączników jest od groma, są różne ich rodzaje, np. kliki, ogólnie głośne, tactile, trochę cichsze, ale także z wyczuwalnym punktem aktywacji przełącznika, linear, czyli liniowe, którego ruch jest liniowy, cichy i najczęściej wybierany do pisania i grania. Switche różni ich budowa środka. Są także różni producenci, a na końcu jest jeszcze smarowanie, które ogólnie potrafi dużo zmienić. Oprócz przełączników potrzebujemy także przyciski, które montujemy na przełącznikach. Przyciski mają różne profile, to znaczy są różnie wyprofilowane, posiadają różne kolory, a na końcu produkowane są z różnej grubości plastiku, który także wydaje różny dźwięk podczas wciskania przycisków.
Ja wybrałem przyciski z materiału tzw. Double Shot PBT, czyli jest to materiał odporny na olej o grubości 1,6 mm. Tak wyglądają moje przyciski, które zamontujemy na klawiaturze. Jak widzicie, są to przyciski o różnych kolorach, więc będę mógł nieco skustomizować moją klawiaturę, co spowoduje, że będzie być może jedyna w swoim rodzaju. Klawiatura posiada dość wyraźną czcionkę, przyciski poddane są procesowi szronienia, który nadaje im ziarnistą teksturę powierzchni. Tak wygląda pojedynczy przycisk, zobaczymy jak będzie komponował się w klawiaturze. Na tym wszystkim na razie chciałbym zakończyć ten materiał. W kolejnym odcinku pokażę Wam cały proces składania klawiatury, smarowania przełączników oraz sprężynek. No i posłuchamy jak klawiatura będzie klikała. Dziękuję wszystkim za oglądnięcie tego materiału. Trzymajcie się. Cześć!